Czy? Ale mi źle śmigło stoi, muszę się raz. Jest cewka? Wyłączony. No uwaga. On jest troszkę zalany, trzeba go chyba przekręcić. Jakbyśmy na takim samolocie w otwartej kabinie drewnianym, co ma 105 koni mechanicznych i zapala go się na taką łatkę. Samolot był z 1951 roku, jakbyśmy się przelecieli do Grecji. Rozmawiałem z doświadczonym lotnikiem z Krosna, któremu złożyłem też ofertę, żeby ten lot ze mną wykonał. On się nie podjął, ale powiedział: słuchaj, na moje doświadczenie spacer to nie będzie. Gdyby człowiek sobie zdawał sprawę ze skali trudności, to by się wielu rzeczy w życiu nie podjął. Więc jesteśmy przed pierwszym uruchomieniem silnika i zobaczymy, jak dwa zastrzyki dostał. Więc startowaliśmy 3 razy i samolot nie wystartował z jakichś tam powodów technicznych. No tak, za którymś razem udało nam się wystartować i lecimy do Koszyc. Zimno było, wystartowaliśmy rano, w górach było zimno i samolot PO2, to był samolot przecież historyczny z II wojny światowej, a produkcji przedwojennej. Dolatujemy do Koszyc i w Koszycach zgłosiła się wieża: czy wy na pewno lecicie samolotem PO2? I to był jedyny starej daty kontroler, który wiedział, o jakim samolocie mówi. I on mówi: czy możecie mi zrobić przysługę i przelecieć nad lotniskiem? My mówimy: z przyjemnością. Przelecieliśmy nad lotniskiem w Koszycach 10 metrów nad pasem, bo on ostatni raz taki samolot to widział rok po II wojnie światowej i nie przypuszczał, że jeszcze taki samolot lata, a do dzisiaj ich bodajże 6 na świecie jest. I lecieliśmy pierwszy odcinek właśnie z Rzeszowa do Szeged na Węgrzech. Przylecieliśmy do tego Szeged, tam żeśmy trochę pobłądzili, nie mieliśmy żadnych GPS-ów, lecieliśmy metodami za króla Ćwieczka i na Skolinach wylądowaliśmy w tym Szeged. Bardzo ładnie nas w tym Szeged Węgrzy przyjęli, ale powstał problem przelotu, bo już zaczęła się wojna w Jugosławii, bombardowania natowskie i dostaliśmy zgodę na lądowanie na międzynarodowym lotnisku w Belgradzie. Ale problem polegał na tym, że Polikarpow nie miał w ogóle z tyłu kółka ogonowego, tylko płozę drewnianą. Więc tym samolotem nie szło sterować na prawo i na lewo. Podlatujemy na lotnisko w Belgradzie, międzynarodowy port lotniczy, i Rysiu się zgłosił, że Polikarpow PO2 do lądowania. Ten biedny, młody kontroler w ogóle nie wiedział, co to jest samolot PO2. On myślał, że to jakiś odrzutowy leci. I dziwne było jemu, że myśmy nie zgłosili lądowania na pasie, tylko na trawie obok pasa. To on mówi: przeleć sobie nad pasem, zrób sobie tam krąg nad lotniskiem, jak będziesz na krótkiej, prostej, to się zgłosi. A myśmy oblecieli tą wieżę całą lotniska nad tymi latarniami i wylądowaliśmy. On mówi: uciekajcie z tego pasa, bo macie rejsowe odrzutowce. IL-86 na podejściu z Moskwy. Za chwilę Airbus A300 następny za 4 minuty w kolejce, a my nie możemy zejść z tego pasa, bo to nie skręci, nie odejdzie. Więc ja się wygramalam z tej kabiny, łapię za to skrzydło, a w radiu słyszymy, że IL-86 z Moskwy na drugi krąg. Airbus A300, lotnisko jest zablokowane. Włączyły się światła, wpadło ich tam 15 i ciągnął nam ten samolot, żeby odblokować pas w Belgradzie. I na drugi dzień wzbudził taką sensację ten samolot, że aż w miejscowej gazecie belgradzkiej ukazał się specjalny artykuł, że jacyś szaleńcy przylecieli z Polski takim samolotem na lotnisko w Belgradzie. I lecimy z Belgradu do Grecji i mówili: słuchajcie, uważajcie tylko, żebyście nie lądowali w Macedonii,
bo tam jest wojna. Jak już tam wpadniecie, umarł Buta. Przelecieliśmy nad słynnym mostem w Nowym Sadzie i okazuje się, że spaliła nam się palnica pod prawym skrzydłem z tym nieszczęsnym skrzydełkiem. To samolot drewniany, to by było 2 minuty i on się pali jak gazeta, nie? I nad samym Skopie zgłosiliśmy emergency landing. Kontroler powiedział, że nie macie zgody. Drugi raz prosimy prawie, że Mayday. My mówimy, że nam się za chwilę może samolot zapalić, nie? I ona się musiała zgodzić. Przelecieliśmy nad miastem, nad rafinerią. Wylądowaliśmy na pustym lotnisku międzynarodowym w Skopie i co się okazuje? Na lotnisku stoi orkiestra honorowa, stoi cały rząd macedoński, brązowy Coolstream 4, odrzutowiec i trwa pożegnanie, uroczystość państwowa pożegnania króla Szwecji przez rząd Macedonii. A my w środek tej uroczystości wylądowaliśmy tym naszym biednym Polikarpowym, z któremu dym szedł z prądnicy. Więc nie naprawiliśmy absolutnie tej prądnicy, wybudowaliśmy ją i lecimy na akumulatorze na zasadzie, że wytrzyma. Jak nie wytrzyma, to lecimy bez przyrządu. I weszliśmy w górę, lecąc do Salonii. W tych górach tak zaczęło nami miotać. Nie szło pod te góry wyjść, bo to 105 koni, tam może 3000 metrów. Te góry wyższe od nas i tak meandrujemy, albo czy uderzymy w to, czy w to. W końcu przeszliśmy góry, zobaczyliśmy grecką granicę i powtórzyła się historia z Belgradu w Salonikach. To samo, nie możemy lądować na pasie, bo nam się ta płoza zapali, ale tam już nie było trawy, tylko były kępy traw. I po prostu wylądowaliśmy na tych kępach traw. Widzimy, że te kępy coraz większe i szaleńczym manewrem Rysiek w połowie tego dobiegu wpadł na pas betonowy. I tam żeśmy się zatrzymali, bo gdybyśmy kończyli dobieg na tych muldach, to byśmy skapotowali. Okazuje się, że był to najdłuższy przelot w Europie samolotem BO-2, jaki w ogóle był wykonany po II wojnie światowej. Bo najdłuższy przelot wykonał z Jastarni do Krosna pan Niemczycki swoim Polikarpowym, jak leciał na przegląd, a myśmy się puścili do Grecji. Chylę czoła dla przeglądu lotniczego i dla pana Krawcewicza, który jedyny z tych mediów lotniczych miał serce i zrobił przepiękny artykuł w 10. rocznicę przelotu i też ten nasz przelot Polikarpowym do Grecji był też opisany i po prostu to jest jedyny człowiek z mediów lotniczych, który rzeczywiście zawsze, kiedy się jego poprosiło, pamiętał i wszelkie informacje na temat przelotu Waldka z 1997 roku zawsze publikował i jest na liście naszych dłużników i sympatyków. Pan Krawcewicz, szef przeglądu lotniczego. Będzie, mam nadzieję, okazja, kiedyś dziękując wszystkim, którzy wsparli ten pierwszy lot i ten drugi, sumarycznie podziękować z imienia